zobaczcie, drodzy widzowie, jak to krypto jest szerokie, gdzie tak naprawdę podczas tej rozmowy są tak skrajne style grania i możliwości, które tak naprawdę można wykorzystać i Wydaje mi się, że takiego legendarnego alt-seasonu raczej nie będziemy mieli, no bo z prostego względu zbyt dużo projektów powstaje. Jakby ja lubię szukać miejsc, w którym powstają emocje, bo tam, gdzie masz emocje, tam masz kapitał. przepraszam, to nie okrzesany trochę, ale się uczy. Ahoj, słuchajcie, witamy dzisiaj w kanale Krypto. Mamy przed sobą ciekawy dzień, ponieważ zaprosiliśmy bardzo wyjątkowych gości. Może zacznę od naszego dzisiejszego maturzysty, Wawę znacie, a tutaj dam. Siema, jestem Brnowski, a taki jest mój nick. Tutaj mogę już przejść dalej chyba, co? Okej, siemanko. To ja ostatnio wywołałem trochę burzy, 0x Oscar, aka Krypto wpierdol. Aż się przestraszyłem. Ale dzisiaj nic z tych rzeczy, wiesz, dzisiaj na przyjaźnie. Dzisiaj będzie trochę degeńsko, bo chłopaki są degeneratami. Co to jest degenerackiego? Zacznijmy od tego, jak ty policję przekupowałeś na gemy. No to taka historia właśnie króciutka. Z 2 lata temu jeszcze na akcjach grałem, bo ogólnie ja zaczynałem na akcjach, to właśnie jakoś w pandemię mnie policja spisywała. No i tam, nie pamiętam, policjant mi chciał wlepić mandat, czy coś takiego było i właśnie od słowa do słowa, no i tam właśnie zacząłem mu opowiadać, że ja handluję trochę akcjami. No i właśnie mu zacząłem opowiadać o super spółce XTB i wtedy de facto była bardzo tania, bo chyba kosztowała około 15 zł za akcję. Wskaźniki te fundamentalne były w bardzo dobrym miejscu. No i tam rozmawiamy, no i on tak mówi, no to fajnie tam, że grasz sobie i w ogóle i warto kupować. No ja mówię, no tak, no. I tak w sumie z perspektywy czasu to była dobra rada, ponieważ teraz XTB chyba jest po 6 dych. Ale Więc- kupił, myślisz? No znając, no nie, wątpię w sumie, ale dostał info, nie? Zakładam, że ty tak z policjantami nie rozmawiasz. Nie. Tam tylko wpierdol. Nie próbowałem, ale kto wie. Nie, No dobra, ale to teraz jakby cię zatrzymał policjant, a ty słyszałem, że jesteś mocnym graczem, jeżeli chodzi o dziwne projekty, to co byś mu teraz dzisiaj powiedział, że jakiego coina warto rozegrać? O Jezus, to zadałeś turbo ciężkie pytanie. Myślę, że nie o tyle coina, co skupiłbym się na całym ekosystemie, który się buduje, że tak powiem, pod Bitcoinem. Skupiłbym się na czas tak zwany, który ja celuję, który uważam, że będzie miał miejsce, czyli Bitcoin Summer. Okej? Więc jakby powiedziałbym mu, żeby zagłębił się w ekosystemie. Myślę, że od Bitcoin strony i od The Genki mamy The Barry, the Chinese Man. Myślę, że on też w stanie będzie was trochę w tym kierunku nakierować, ale coś wymyślimy. A ty? A Tak, żeby wiesz, uniknąć mandacik. No, żeby uniknąć mandaciku, to zależy, czy policjant lubi piłkę nożną. Bo jeśli lubi, zakładam, że lubi, no. no to jeśli lubi, to ja bym mu polecił fan tokeny, które... A też coś takiego jak Chili's wypuszczało? To jakby... Tak, dokładnie. Jest generalnie coś takiego jak, mamy niszę fan tokenów i mamy tokeny klubów piłkarskich, ale też mamy tokeny klubów międzynarodowych, czyli jakby państw. No reprezentację, nie? Dokładnie. No i teraz się zbliża euro. Mamy jeszcze... Ale to w sumie zapytam cię, czy to Okej. są te bo jakby wiem, że jakąś reprezentację, na przykład, nie wiem, Argentyny ma Chili's, bo rozumiem, że też oddolne powstają, jakieś Argentina, jest pewnie dużo już reprezentacji, załóżmy Argentyny, czy No. tam Niemiec. Czy to jest jednak tak, że jest jakaś jedna, która wiedzie prym? Jest jedno. Jest jedna. Jest jedna, tak. Okej. Jest jedna. Na CoinGecko sobie jak wpiszesz, no to jak wpiszesz sobie Argentyna fan token, no to masz tylko jedną pozycję. Więc tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby wybrać, który token kupić. No i właśnie jakby przechodząc, przez to, że mamy euro niedługo, no to ja bym polecił policjantowi kupić fan token Portugalii. Przez to, że Portugalia bardzo dobrze sobie radziła podczas eliminacji do euro. Wygrali chyba wszystkie mecze, z tego co pamiętam, z bardzo dobrym bilansem.
No jak sobie zobaczymy token Portugalii, to od października tak naprawdę mamy only up, więc bardzo mocno się trzyma przy aktualnych spadkach. No i generalnie uważam, że będziemy mieli taką mini niszę na właśnie fantokeny przez to, że jest taka duża impreza jak Euro, nie? Więc... Tak, bo był taki moment, że interesowałem się trochę tym, co się dzieje na Chiliz i rzeczywiście te fantokeny różnych zespołów, ja nawet sama właśnie Argentynę, Legię Warszawa, jakieś tam kilka drużyn, one mają jakąś użyteczność, nie wiem, kupisz taniej szalik, nie wiem, jeżeli masz te tokeny, jak to się przyrodziło, bo ja wiem, że kupowałem, ale gdzieś tam jest to zakopane na tym Chilizie i w sumie nic z tym nie robiłem. Okej, znaczy z tego co wiem, no to utility tych tokenów jest takie, że właśnie albo możesz kupić sobie jakiś VIP bilet na jakiś fajny mecz, albo właśnie po prostu być takim udziałowcem, że tak powiem w cudzysłowie, danego klubu, choć technicznie nie jesteś, no ale przez ten token możesz być. No i generalnie w sumie tyle z użyteczności z tego co ja wiem, więc tak to wygląda. A one w większości są zlistowane na Binance, nie? Właśnie nie wszystkie. Na przykład token Portugalii jest o tyle spoko, że co prawda nie jest na Binance, ale jest na OKX-ie, na Gate.io, na Mexie, także dostępność jest bardzo, bardzo duża, nie? Ja myślę, że uzupełnię, bo dobrze zauważyłeś, że jest trochę tych fantokenowskich, klubowskich tokenów na Binance i nawet jeśli to nie są te kluby europejskie, to jak wiemy, krypto lubi narrację. Jeśli tutaj załapie nam jakieś pierwsze coiny europejskie, tak jak tutaj Bernowski wspomniał, chociażby Portugalia, to ten kapitał może to podłapać i te coiny, które gdzieś tam leżą, wykresy ładnie wyglądają na Binance, mogą być dobrym betem właśnie pod jakiś fajny wystrzał i kilkadziesiąt bądź kilkaset procent. Nie, one fajnie rosną. W ogóle jest coś takiego, że wchodzę na Binance, na jakąś tam giełdę i widzę, kurde, jakiś tam AC Milan czy coś, kurwa, plus 50%. Nie mówię, tam jest, te tokeny fanowskie są naprawdę ciekawymi, uważam. Tylko to trzeba trochę też wsiedzieć, podejrzewam, w tym, co się dzieje Tak. wokół piłki. I tutaj, co powiedziałeś, to jest to, co ja osobiście strasznie zjebałem, jak była te Mistrzostwa Świata, co Argentyna teraz zwyciężyła. W Katarze. I ja miałem, i to był jedyny moment, gdzie mogłem zrobić takiego flipa trochę, że sprzedać tokeny Argentyny do Chiliz i zarobić tak naprawdę na tym. I zrobiłem najgłupszą rzecz, że jeżeli bym sprzedał te tokeny Argentyny dzień przed finałem, gdzie tam było chyba naprawdę ATH chyba tego tokena, to ja jak głupi czekałem do tego finału, Selden, wiesz, jakby już musztarda po obiedzie, oni wygrali, i ja po prostu próbowałem to szybko sprzedać, Chiliz mi się blokowało, ale tam było, naprawdę tam można było zrobić zajebiście dobry wynik w przeciągu, za samym turnieju rozegrać te fanowskie tokeny do ceny też Chiliza, która wtedy pamiętam Dokładnie. spadała. I mogłeś Dokładnie. sobie zrobić ekspozycję Chiliz, na samym obrocie tych fan tokenów sobie po prostu powiększyć, tak? Czy tam ktoś wierzy w ten Chiliz, czy nie, ale no generalnie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej danych coinów i po prostu później, wiesz, jakby to opędzlować. I tutaj popełniłem najbardziej dzbaniarski błąd. No i teraz mam pytanie, bo to, co powiedziałeś, może to nie jest trochę tak, że okej, Portugalia zajebiście gra, wszystko super, a jak przyjdą mistrzostwa właśnie będzie... Tak, no jakby wiesz, trzeba mieć na uwadze, że to są eventy tak zwane sell the news. No właśnie. Więc możesz sobie zobaczyć wykres Chiliza właśnie, jak się zachowywał podczas ostatnich Mistrzostw Świata właśnie w Katarze, gdzie tak naprawdę token, mieliśmy bear market wtedy. Tak, właśnie. To był jedyny moment, gdzie można było, kurde, zwiększyć właśnie... Dokładnie, nie? I właśnie podczas bear marketu Chiliz bardzo dobrze sobie radził i jakbyś sobie zobaczył, gdzie był top, to top był w momencie rozpoczęcia pierwszego meczu na Mistrzostwach Świata. Tak. Czyli wiesz, no był klasyczny Sell the News event, nie? Więc teraz co prawda też mam w portfelu Chiliz i też sobie planuję rozegrać to tak, że dzień przed lub podczas pierwszego meczu właśnie na Euro chciałbym sprzedać, bo uważam, że po prostu pod to rynek może grać, nie? Że mamy jakby pierwszy mecz otwarcia, to mamy Sell the News. Ty będziesz rozgrywał Chiliz, czy jakby i w ogóle te fan tokeny, czy jakby to nie twoja bajka? Wiesz co, ja staram się płynąć z rynkiem, czyli jeśli zobaczę, że narracja zaczyna łapać, wolumeny rosną, zaczyna się jakiś price action, to po prostu podłączę się pod trend. Tym bardziej, że widzimy, że aktualnie rynek gra tak,
że łapie po prostu, wchodzi tam, gdzie jest narracja. I to mamy przykłady z AI, mamy przykłady z RWA. Był moment, w którym na przykład właśnie BlackRock wspomniał na temat RWA i nagle zaczęliśmy RWA, po prostu mini bull, że tak powiem, Ale on cycle. szybko jest Tak. gaszony, nie? Bo jest Tak. pompka i gaszenie, pompka i gaszenie. Dokładnie, ten kapitał bardzo szybko migruje, nie? To, co zauważyłeś, ale i tak było tam miejsce na to, żeby się podłączyć, czy na Landixie zarobić, czy na Ondo, czy na różnych innych tych coinach, czy Chex, to taki mniejszy coin, który też ładnie spompował. Ja na propsie najwięcej zarobiłem. No ale to widzisz, to wystarczy znaleźć ten spój, czy tam na Rio, czy tak jak ty mówisz na propsie, podłączasz się, odcinasz kupon, dziękuję dalej. I tu moglibyśmy nawet nawiązać, ale to może trochę dalej, kiedy ten top się kończy, kiedy warto wyjść. O dobra, no to w sumie, bo to jakby jesteście tutaj gośćmi, gościnnie na tej kanapie. No wiecie, ile osób, tyle opinii, jakby mamy Rafała, który wieńczy koniec krypto, mamy analityków, którzy zaraz mówią, że będzie koniec niedźwiedzi, mamy ludzi, którzy hossa w wakacje, mamy ludzi, którzy hossa w przyszłym roku. Wasze zdanie takie po prostu jakby subiektywne w sumie zdanie, takie, ale wasze. I gdzie uważasz, że będzie gdzieś tam ten największy rozpęd i ten legendarny alt sezon i też tak naprawdę początek końca i początek końca tak naprawdę, nie? Pytanie, czy w ogóle będzie ten alt season, czy wszystko będzie rozgrywane? Baba, idź, kurwa, wracaj i weź tam, zdawaj maturę. Tutaj rozmawiamy o poważnych tematach, a nie mliko pod nosem. Wawa, czekaj, tylko może wrócę na szans. Wawa, there is no retail right now with us. In this room there is no retail. Ja właśnie chciałem powiedzieć, Przepraszam, to nieokrzesany trochę, ale się uczy. Ja słyszałem, że dobry zawodnik. To mamy Dobry. niespójne informacje. ja właśnie chciałem powiedzieć, że pytanie, czy ten taki legendarny alt season z nami będzie, to jest jakby pierwszy punkt, a drugi punkt, alt season mamy od października tak naprawdę, kiedy Chainlink zaczął swoje wzrosty, to jak sobie prześledzimy niektóre coiny, to tam nawet po 1000% robiliśmy na altcoinach, więc mi się wydaje, że alt season już był, znaczy może nadal trwa, teraz mamy zadyszkę, ale alt season moim zdaniem rozpoczął się od października zeszłego roku. No w ogóle w tym październiku to był 23, że tak był taki Zaczęliśmy mocny impuls. wzrost na rynku, mocny na całym impuls, rynku. tak, no, a mam tak, 27 urodziny i wtedy powiedziałem, Widzisz. kurde Boże, jednak dajesz mi znak, że W prezencie idealnie. prezent idealny. Wszystko się fajnie złożyło. No, więc wydaje mi się, że takiego legendarnego alt seasonu raczej nie będziemy mieli, no bo z prostego względu zbyt dużo projektów powstaje. Dokładnie. Mamy No to ciekawe w sumie. przynajmniej raz w tygodniu mamy jakiś wypuszczony airdrop, czasami na kosmicznej waluacji, typu nawet miliard market capu. Bardzo dużo listuje się projektów, praktycznie każdego dnia, jak mamy taki intensywny bull market. No i tak naprawdę brakuje kapitału, żeby to wszystko pokryć, nie? Więc jak jeszcze w zeszłym cyklu mieliśmy dużo mniej projektów, to tego kapitału wystarczało, żeby gdzieś tam wszędzie on wchodził. No i mieliśmy taki legendarny alt season, tak? Że wszystko rosło. A teraz może być właśnie tak, że tylko poszczególne sektory będą rosły, a reszta nie. W sumie Jasne. to jest jakby ciekawe, co powiedziałeś, a ty jaki masz? Ja bym płynnie tu wskoczył. My patrzymy na alt season. Moim zdaniem mamy trend season. Czyli to, o czym cały czas rozmawiamy. Mieliśmy AI, który bardzo mocno grzał, zapoczątkował go BitSensor Tao. Oczywiście on cały czas jest z nami i pewnie dalej będzie, ale cały czas będzie musieli coraz głębiej wchodzić w tą infrastrukturę AI, nie tylko tam nazwa z dopiskiem AI, Bakery AI i inne głupoty. Więc ja bym patrzył na trend season, tak? Czyli zobaczcie, to jest prosta rzecz. Był AI, rozgrywa się coiny AI. BlackRock przeskoczył, na chwilę powiedział coś o RWA, Kapitał przeskoczył, było RWA i to będzie migrowało. I ja się totalnie zgadzam z tym, że ten alt season, trend season mamy już, że tak powiem, no, od początków BitSensora, listopad, październik. I też takie nasłuchy dochodzą, że dużo osób nie jest zadowolonych albo nie zarobiło, ale wynika to moim zdaniem z tego, że oni oczekują tych samych reguł gry, które były w poprzednim cyklu, a ich nie ma.
dokładnie przez te słowa, które powiedział Brnowski, za dużo projektów, za mało kapitału, a ja dodam od siebie, aktualnie jesteśmy na rynku, na którym tak naprawdę kapitał jest rozgrywany przez VC i bardziej doświadczone osoby, co mam na myśli, czyli osoby, które przeżyły minimum jeden cykl Hossa łączona z Bessą, czyli tak zwany, bym powiedział, mądrzejszy retail. Okej. Ale tak patrząc na przeszłość, nawet na poprzedni alt sezon, i tak ten kapitał trochę trendami on skakał, no bo z drugiej strony, jeżeli jakby oczywiście puchło w miarę wszystko, ale wiecie, nie wiem, jakieś parachainy na Polsce. Skończyły się parachainy na Polsce, Metaverse. Summer jeszcze był. Tak, jakby też te trendy tak naprawdę i tutaj rzeczywiście, jeżeli uda ci się poprzez jakieś tam Insight Info, gdzieś tam śledzenie tych ruchów, faktycznie tymi trendami lecieć, no to jest game changer. To możesz po prostu zarobić niebotyczne pieniądze, ale zgodzę się z tym, że rzeczywiście, o tym w sumie nie pomyślałem, że tyle powstaje projektów i faktycznie jest takie duże rozbicie dzielnicowe, że no nie da się ich wszystkich wypompować, nie? No dokładnie. I też jest trudniej zrobić research, no bo jeżeli kiedyś miałeś 3 projekty na krzyż, no to były 3 projekty na krzyż, a teraz masz 333 projekty No, z dokładnie, danego jakby dokładnie. segmentu, a tych segmentów też jest, kurde, co innego się dzieje na Solanie, co innego się dzieje na Telegramie, co innego się dzieje na BRC20, masz jakieś AI, masz to i tak naprawdę jakieś depiny wchodzą, NFT, czy umarło, czy nie umarło, a może nie umarło, NFT nowe, połączone z tym RC404, tak? I ciągle coś i się robi tak naprawdę wachlarz tego, jaki? No gigantyczny. Nie czytam ci myślach, sorry. No, Ja myślę, że tu poruszyłeś bardzo mocny problem, z którym każdy myślę, bardzo dużo miał problem, czyli z przebodźcowaniem i z nadmiarem informacji. O tak. Tak, to jest to, z czym się na przykład ja na początku zmagałem na tym rynku i powiedziałem po prostu w pewnym momencie nie, koniec, odcinam, skupienie, fokus. Nie będziesz w każdym trendzie, nie będziesz na każdym chainie, jest to absolutnie niemożliwe, niewykonalne. Czyli ty rozgrywasz jakąś tam sobie tą pulę, nie, 2, 3 jakichś dróg, wiesz, jakiś tam, nie wiem, czy ty się kupiasz na jednym? Okej. Jakby jak ty do tego podchodzisz? Nie. Sam prywatnie. Czyli tak, no wybieram sobie stricte, jakby daję sobie fokus z tym, z czym dobrze się czuję, czyli mam zbudowane wobec danego chaina jakieś przekonanie, tak, lepsze informacje i tam staram się po prostu wgłębić i przykładowo to jest Ton, ekosystem na Tonie, gdzie udało mi się być bardzo wcześnie, uważam, że dalej jesteśmy bardzo wcześnie, Redo 50 razy, inne zwroty. Nie, mów mi takich rzeczy, bo ja No ale to jest właśnie bycie early i zakręcenie się wokół czegoś i zobaczenie. kupiłem i kurwa rąk. jeszcze przetrzymać trzeba, nie? Bo wiesz, Tak, kupić tak, to tak, jedno, tak, ale tak. przetrzymać Tak, to to prawda. już... Ale tu była bardzo prosta narracja, nie? Jakby ten ekosystem, że tak powiem, memcoin, jeśli jest, no to on musi mieć jakąś waluację, on był mały, on był oficjalny, że tak powiem, wspierany przez tego Tona, no to miałeś dużą płaszczyznę do wzrostów, tak? Więc jakby przytrzymanie do 100 milionów market capu to nie było niczym absurdalnym, tak? Ja uważam, że jeśli kapitał tam załapie i wpłynie, no to 500 milionów market capu, miliard, to nie są jakieś liczby wymyślone, że tak No, powiem, z jasne, że powietrza, tak, nie? jasne, że tak. Tym bardziej, jeśli to się może stać topowym memcoinem danego chaina, Danego nie? chaina. Bo Dokładnie. każdy chain Dokładnie. ma swojego memcoina. A właśnie, a propos Tona, to myślisz, że podczas tego listingu na Binance będzie sell the news? No właśnie opisywałem o tym post, bo jakby też starałem się wyprzedzić rynek. Uważam, że będzie sell the news, bo cały rynek zareagował przed i to widać. Coiny na tym ekosystemie Tona zaczęły pompować 30-40%. Te pozycje, które miałem i ekspozycje też jakby zwiększyły się znacznie. Do tego sam Ton pod tą informację zaczął pompować. No i z reguły takie wydarzenia kończą się tak, że jest ten ekscytacja, wszyscy czekają, tak? Bo to jest pierwszy coin poza Tonem, który wchodzi na Binance i tak naprawdę głównie na Bybit. No jest coś tam na Bybicie, ale nie ma tego głośnego echa. I moim zdaniem będzie chociażby chwilowy sell the news
Ja się bardzo kuszę i biję się w głowie, bo to nie jest oczywiste zagranie, czy nawet nie puścić shorta na to. No też o tym myślałem. No. A ty masz jakiś swój ekosystem ukuchany? Wiesz No co? bo zakładam, że nie są to fan tokeny, nie? Nie. Fantogeny to są jakby tylko sezonowo, tak? Czyli latem właśnie na wydarzenia sportowe. Wiesz co, ja jakoś nie mam ulubionego ekosystemu, ja bardziej tak gram sobie pod emocje, ja to tak nazywam, czyli głównie listingi sobie rozgrywam. Jakby ja lubię No szukać ciekawe też w sumie jakby. bo jakby ja lubię szukać miejsc, w którym powstają emocje, bo tam, gdzie masz emocje, tam masz kapitał. To prawda. Prosty schemat, nie? Więc każdy listing, praktycznie każdy, no niektóre są słabe, ale większość listingów generuje jakieś emocje, dlatego że coś nowego wchodzi na rynek, coś się wydarzy, nie wiemy, co się stanie z ceną, nie wiemy, na jakiej waluacji się otworzy i to po prostu ludzi, zwłaszcza hazardzistów, bo hazardziści w większości są na rynku, to ich grzeje, to im daje adrenalinę, to im daje emocje, no i tam też jest kapitał, nie? Więc ja lubię właśnie szukać miejsc, w których są emocje po prostu, nie? A teraz w sumie sporo jest tych listingów, bo I bo jest dużo projektów. No właśnie, dlatego też do tego zmierzałem, że powoli ta nisza chyba się wypala. Zbyt dużo osób już to wie, że można rozgrywać listingi. Bo właśnie jakby często było tak, że po każdym, jakby był listing jakiegoś projektu, zazwyczaj szedł dump, bo inwestorzy odbierali tokeny, bo nie wiem, ktoś tam, advisorzy mieli tokeny dostępne tam powiedzmy 5% na TG i tak dalej i oni to zrzucali, był dump i później rynek to pchał w górę, nie? I to był po prostu prosty schemat, żeby robić sobie jakieś tam kółka na 50-100%. Teraz właśnie przez to, że jest dużo projektów się listuje, ciężko właśnie te emocje przyciągnąć do danego projektu, bo jeśli mamy jakby w danym dniu 3 listingi powiedzmy, no to już ciężko skupić uwagę na tym jednym, nie? No tak, Kapitał tak. się rozprzestrzenia po prostu. Więc to już jest coraz trudniejsze. Natomiast dalej gdzieś tam idzie to pograć, nie? Także ja lubię grać tam, gdzie są emocje po A prostu. coś ciekawych listingów ostatnio grałeś? Ostatnio graliśmy Wormhola, tylko że tam akurat mieliśmy Only Down. Wcześniej był Starknet, na którym też jakieś tam kółeczko można było zrobić. No i też jakby od razu dodam, że listingi zaczynają też być przehypowane. Na przykład mieliśmy Jupiter, nie? Kojarzycie na pewno Tak, tak, tak. Jupitera. No. Otworzyło się na waluacji chyba 800 milionów. No i tak naprawdę też się nastawialiśmy, żeby to sobie gdzieś tam pograć, rozegrać to. Tylko jakby zadaliśmy sobie pytanie, kto ma to kupować, skoro największym odbiorcą właśnie Jupitera miał być użytkownik Solany, a użytkownik Solany dostał dropa. Więc tak naprawdę, No tak, no to- tak naprawdę jakby wiecie, nie było popytu na Jupitera i przez to mieliśmy only down. Więc jakby to też trzeba dobrze sobie zrobić research przed danym listingiem, żeby właśnie nie pakować się na minę, nie? Bardzo fajnie na przykład z Fjorda niektóre listingi można sobie rozegrać. Jest takie coś jak Fjord Foundry, nie wiem, kojarzycie? Tak, no. Kojarzycie, nie? No to tam czasami też są jakieś perełki, czasami jest tak, że po prostu przychodzi sezon na te aukcje holenderskie i tam też można sobie pograć, nie? Więc miejsc jest dużo, tylko właśnie trzeba dobrze posprawdzać sobie tokenomię, posprawdzać sobie w jakiej narracji projekt wychodzi, czy narracja aktualnie grzeje, czy nie, bo tak naprawdę od października do tam marca wszystko, co było związane z AI, jakiś listing z AI, no to wszystko można było grać, bo wszystko po prostu pompowało, nie? I zobaczcie, drodzy widzowie, jak to krypto jest szerokie, gdzie tak naprawdę podczas tej rozmowy są tak skrajne style grania i możliwości, które tak naprawdę można wykorzystać i w którą się albo właśnie wyspecjalizować, ale a propos na przykład to, co powiedziałeś, że wyspecjalizować się w danym jakimś tam ekosystemie, zgadzam się z tym, bo jak jesteś specjalistą od danej rzeczy, no to zawsze jesteś specjalistą, bo nie dasz się zuniwersalizować do wszystkiego, ale ja na przykład tak gram, że analizuję sobie trendy, które mogą grzać. No i załóżmy, jest to 7 trendów. Wybieram z danego trendu głównego lidera, drugi coin i drugie 2 coiny takie, bym powiedział, eksperymentalne. Okej. Jakieś takie średnio low capy. I teraz
żeby nie robić sobie próby łapania tych trendów, gram te 21, załóżmy, coinów. I teraz tylko czekam. Wybija ten trend, zamykam ten trend, rozumiecie, wybiją, jeden może, nie wiem, z ruga zrobić, drugi ten z tego średnio low zrobi zajebisty wynik, ten lider zawsze coś tam wyciągnie. No i pakuje później, równomiernie sobie dokupuje z tych wszystkich pozostałych. I po prostu jakby nie szukam jakby próby łapania tego, tylko po prostu ja zawsze się starałem mieć jednak ekspozycję na każdy z możliwych trendów, w momencie, kiedy on wybija, ewentualnie go zamykać. No i tu poruszasz kolejny dobry temat, to się nazywa styl gry, nie? Ja to zawsze mówię, bo często ludzie zadają pytania, ale to co robić, jak grać i tak dalej. No i wiadomo, no, mamy różne osoby, którzy dobrze się czują i znajdują się, i muszą się odnaleźć, tak? Czyli to, że na przykład ja coś dobrze gram, tak? I robię to tak, a to ty na przykład nie musisz czuć tych samych emocji, czyli musisz znaleźć to miejsce dla siebie, w którym się, że tak powiem, odnajdziesz, dobrze będziesz czuł, tak? Jeden będzie super grał na dźwigniach, no ja wiem, że to totalnie nie jest dla mnie, tak? Jedynie mogę spróbować zagrać coś, co jest dla mnie oczywiste, ale w perspektywie dłuższej to nie. Drugi lubi low capy, degenkę, czyli tak jak właśnie sobie o tym mówimy, tak? Jakieś ryzykowne zagrania. Drudzy są fundamentalistami i jest dużo tych stylów gry. I ja bym też powiedział, bo jakby nie rozwinąłem. Ja nie tylko skupiłem się na tonie, bo uważam, że dużo pieniędzy by gdzieś uciekało bokiem, tak? Nie staram się rozpraszać na 10 chainów, bo to jest niewykonalne, ale Base mnie bardzo interesuje, Ethereum, czyli ERC20. No i teraz jak widzę, co się dzieje na tym Bitcoinie, tak? Na tej całej infrastrukturze, to jestem w stanie z czegoś trochę zrezygnować i uwagę tam przykuć, tak? Tym bardziej, że ta infrastruktura na Bitcoinie łączy mi się w paru miejscach. Po prostu jakby te kropki się łączą, tak? Tu mi facet z VC-ka mówi, kurde, słuchaj, jest zajebiście, ludzie są podjarani tym Bitcoinem, co tam się dzieje, tam się budują takie rzeczy. Potem gadam z innym gościem, który buduje coś na tym Bitcoinie i ja widzę, że ci ludzie są podekscytowani, tak? Jak są ekscytacja na poziomie budowania tych emocji, jak mieliśmy trend BRC20, ordinalsy, tak? I teraz te runy wleciały, to pewnie coś się tam pojawi też, nie? Czyli No tak. no ja lubię, jakby ja się śmieję, bo szukałem tej nazwy, tak, ale to wiesz, taki kryptosurfer, nie? Ja lubię tam gdzieś posurfować. Drifter, tak. Kryptodrifter. Tak, dokładnie. Beta czarna, Tak. trójka i Tak. kryptodrifter, no Tak, jest tak. jechane. Ale też tutaj z Brnowskim też rozgrywamy Na listingi. tonie, kurwa, drifter, taki memecoin, no, Tak, pasował. tak. Ale Russian drifter. Ale był. Tak, to jest, właśnie, to tam jest dużo rosyjskiej społeczności, tak, to też jest dość ciekawe, tej słowiańskiej, nie, powiedzmy. Ale to też, tak jak Brnowski wspominał, to listingi też rozgrywamy, tak, i jest ciężko, ale trzeba znaleźć sobie jakąś przewagę nad danym projektem, Trzeba tak. po prostu znaleźć, w czym się dobrze czujesz, nie? Co czujesz po prostu, Bo jak dokładnie. czujesz na przykład NFT-ki, no to klepiesz NFT-ki. No otóż to. I nie szukasz, jakby nie wymyślasz koła na nowo. Dokładnie. To jest prosty temat, nie? To prawda, to prawda. Coś ogarniasz, to po prostu... Ale jak fokus. czujesz NFT-ki, to jesteś dziwnym człowiekiem. Nie lubimy takich. Nie. Mam- Teraz mnie tam powieszą za jaja. A ja mam tyle obrazków, panie, na Też kupę. mam trochę. No kurde, z lampą może by się uzbierało, ile się przepuściło. Też mam trochę tych obrazków. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za... Panie reżyser, ile mam minut odcinka? 335. No to już... To tak, na zakończenie. Plus minus ATH Bitcoina w tym cyklu. 173 tysiące dolarów. O, 156. Jesteśmy blisko. blisko, ale to albo bardzo daleko. To też tak może być. Dobra, dziękujemy wam. Mam nadzieję, że się podobało. Dla was, drodzy widzowie, niech przejedzie drifter. Dla was, drodzy widzowie, to jest tylko pokazanie, jak szerokie jest krypto i tak naprawdę pamiętajcie o tym, że nie tylko ten Binance kryptem stoi, tylko naprawdę możecie grzebać i jeszcze raz grzebać. Także nie tylko Binance, tylko naprawdę można sobie znaleźć swoją niszę i w niej się wyspecjalizować. Ahoj!